koncercie jest także udział w Eurowizji, otworzył Ci świat na karierę międzynarodową. Trudno jest mówić o karierze międzynarodowej jakby pod takim kątem, że oczywiście mam koncerty poza granicami Polski i zdarzają się też koncerty nie tylko dla Polonii, ale też dla jakby rodowitych mieszkańców danego państwa. Ale to jeszcze nie jest na takim etapie, że można powiedzieć, że robię coś międzynarodowo. Na pewno jest to taki moment, kiedy walczę, ale wiem, że to też nie jest takie proste, bo każdy rynek ma jakby swoje zasady i trzeba znaleźć też osobę, która mogą prowadzić taką postać na rynku zagranicznym. Ale czy możemy stwierdzić, że Eurowizja była taką przepustką, czy to już się zaczyna? Nie, absolutnie Eurowizja była przepustką, zważywszy na to, że jakby i autorka Harry'ego Pottera i Hozier gdzieś tam dostrzegli mnie jako postać, w związku z tym to na pewno otworzyło ogromne kręgi. Zresztą dzisiaj zobaczymy na koncercie nie tylko fanów z Polski, ale też z całej Europy, co świadczy o tym, że na pewno zostało to, pierwsze drzwi zostały otwarte. Dziękuję. A drugie pytanie chciałabym zadać odnośnie tej edukacji. Czy studia psychologiczne pomagają w życiu zawodowym? Trudno mi stwierdzić, bo ja to jakby studia psychologiczne skończyłem na drugim roku i później już nie miałem czasu ich kontynuować, w związku z tym musiałem zakończyć tą edukację. Natomiast tyle, ile mogłem wynieść z tego momentu, kiedy brałem czynne w edukacji, to wyniosłem. W sensie, że na pewno to pozwala wierzyć bardziej w samego siebie i nie idzie się na studia psychologiczne chcąc leczyć samego siebie, tylko z zamiarem, że będziemy leczyć drugiego człowieka. W związku z tym ja szedłem tam z czystą kartką i wyszedłem z jakąś tam wiedzą. A odnośnie Twoich nowych projektów, czy ta nowa rola jako trenera The Voice of Poland, czym ona jest dla Ciebie? Rola The Voice of Poland mnie jako trenera jest na pewno ogromnym wyzwaniem. Na pewno jest czymś, co pokaże mi jakby nowe doświadczenia, dlatego że jakby jestem młodym człowiekiem, który w bardzo szybkim czasie od uczestnika w programie rozrywkowym przeszedł do roli trenera, więc musiałem przebyć bardzo odważną drogę i jakby wypłynąć na szerokie wody, żeby móc dojść do tego momentu i wiem, że to mnie czegoś nauczy na pewno. Będę mógł z tego wynieść bardzo dużo, ale na ten moment jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jest to naprawdę wymagająca część jakby tej całej mojej przygody muzycznej. Dobrze, jeszcze jedno pytanie takie uzupełniające, redakcja Chroniki dalej. Chciałem się zapytać, nie wolałbyś dzisiaj na przykład być w Opolu, a chcesz być w Wiedniu? Myślę, że jakby w Opolu Opole jest co roku. Tak się złożyło, że w tym samym czasie wypadł koncert w Wiedniu. Jestem tutaj i jestem z tego powodu szczęśliwy, a w Opolu pewnie będę w przyszłym roku. Witam z Pole Promotion. Cześć, witaj w Wiedniu. Bardzo się cieszymy, że do nas zawitałeś i że poświęcasz dla nas swój cały czas. Za chwilę będziemy mogli posłuchać Twojego koncertu. Czy występy przed Polonią są inne niż występy przed Polakami w Polsce? Tak i nie, dlatego że sam koncert jako widowisko nie różni się niczym, odbiorca się różni i rzeczywiście kiedy przyjeżdża się za granicę i występuje się przed Polonią, to czuje się
z ich strony ogromne wsparcie. Jakby my w Polsce jesteśmy na wyciągnięcie ręki dla tych ludzi i mogą przyjeżdżać w każde miejsce, gdzie występujemy i słuchać naszych koncertów, a tutaj jednak za granicą nie jest to tak częste. W związku z tym jest to bardzo miłe doświadczenie naprawdę. Właśnie już Paulinka zapytała się o Eurowizję, ale ja mam takie pytanie, bo nawiązałeś bardzo dużo znajomości tam i między innymi kiedyś w jakimś wywiadzie mówiłeś, że bardzo polubiliście się z Zoi i czy jest szansa na przykład, że się spotkacie podczas swojego pobytu tutaj w Wiednicy? Wiesz co, jakby ten czas tutaj w Austrii jest bardzo skondensowany. Ja oczywiście gdzieś śledzę ją na Instagramie, na Facebooku i widzę, co się u niej dzieje. I gdybym napisał, to pewnie z przyjemnością doszłoby do tego spotkania i moglibyśmy sobie pogaworzyć przy jakiejś kawie. Ale nie mam na to za bardzo czasu. I nawet powiem Ci szczerze, że nie przyszło mi to na myśl, dlatego że nie miałem kiedy o tym pomyśleć, bo tak naprawdę wczoraj przyleciałem i jeszcze leczę się z choroby, co tak naprawdę powoduje, że jestem bardziej rozkojarzony niż sfokusowany. Bardzo się cieszymy, że Ciebie mamy, że jesteś w stanie w ogóle tutaj być, żeby się wykurowałeś, bo naprawdę już wszyscy mieliśmy takiego stresu. Tak, Zobaczyłam wczoraj właśnie na Facebooku, że obraca się właśnie przy tym roll-upie, no i no jest. Nie, jeszcze żyję, także... Fajnie. Ale nie wiesz, kto jeszcze jest? Czasów Mozil. Jutro występuje. Naprawdę? Gdzie? W piwnicy kulturalnej Takt. Aha. No i takie mam pytanie, bo kiedyś Mozil Czesław zapytał się Ciebie, czy udzieliłbyś mu może lekcji śpiewu. Znaczy... I czy to doszło do skutku? Nie, dojść do skutku nie doszło, aczkolwiek zawsze, kiedy widzimy się z Czesławem, no to on zawsze reaguje na mnie z tą samą emocją, czyli z takim bardzo ciepłym cześć po prostu, czyli jakby z taką dużą akceptacją i to jest fajne, że słowa, które wypowiedział podczas programu wtedy pierwszy raz, nigdy nie zostały zaprzepaszczone. Też w ogóle ciekawy życiorys. Powiedz nam, czym jest dla Ciebie sława? Sława? Oj. Wiesz co, jakby... Trudno jest opisać, czym jest dla mnie sława. Na pewno jest z jednej strony czymś, co jest spełnieniem marzeń i co pozwala jakby rozwijać siebie i swoją postać, a z drugiej strony jest to też ogromne obciążenie i wielki obowiązek, ale jest to wybór świadomy, więc sława jest na pewno czymś, co jest przyjemne. A czy zastanawiałeś się kiedyś, czy chciałbyś być takim czasem zwykłym Kowalskim, właśnie bez tego obciążenia, bez tych fanów? A, Michał, na ulicy? Wiesz co, nie, znaczy myślałem, ale po to są wakacje, żeby móc właśnie sobie wtedy odpocząć, od tego wszystkiego przemyśleć, naładować się energią z zewnątrz. Mieszkam też w stolicy, w związku z tym tam nieco inaczej to wszystko wygląda, bo ludzie jednak są obyci z ludźmi takimi jak my, czyli tymi, których twarze widać często w telewizji lub gdzieś indziej, więc to też nie jest tak nachalne i można w sposób normalny funkcjonować. Nie jest to ciężkie. Ludzie czasami brak im taktu, ale trzeba to im wybaczać. Każdy po prostu w swoim życiu popełnia błędy. A w jaki sposób ładujesz baterię, co daje właśnie Ci energię, o której wspominałeś? Jest dużo takich elementów.
które składają się w jedną całość, która później tworzy jakby ten ładunek wybuchowy. Na pewno przyroda, na pewno przyjaciele, rodzina i wszystko to, co nas otacza. Ja jestem jednak związany dość mocno z naturą i to pozwala mi regenerować siebie i oddawać to, co złe w ręce nieskończoności. A w jaki sposób się regenerujesz, w jaki sposób dbasz o swój głos? No, to jest chyba najcięższe, bo jakby nikt nie zdaje sobie sprawy, ile wokaliści i śpiewacy muszą mieć wyrzeczeń, żeby śpiewać w taki sposób dość patetyczny, klasyczny, można też tak powiedzieć. Jest tego dużo, nie je się lodów, nie pije się zimnych napojów, nie pije się gazowanych napojów, raczej nie pije się alkoholu w ogóle. No ale dyspensa musi czasem być. No wiadomo, że tak. Wiadomo, że tak pewnie dzisiaj się tak właśnie zdarzy. Wir haben noch einen jungen Mann bei uns. Willst du vielleicht in der Zwischenzeit noch was fragen oder hast du Prezentuję polskich fanów Eurowizji. Mam takie dwa pytania do Ciebie. Pierwsze pytanie brzmi, jako juror w The Voice of Poland, czy widzisz jakieś osoby, które mogłyby w przyszłości reprezentować na takim kursie piosenki europejskiej? Z tego co wiem, to jakby regulamin konkursu piosenki Eurowizji został zmieniony trochę i żeby zostać reprezentantem trzeba mieć obywatelstwo Polski. W związku z tym jest jedna dziewczynka, która absolutnie ma niewiarygodny głos, jest bardzo młoda, wygrała The Voice of Kids Russia i mogłaby zrobić naprawdę bardzo dużo, no ale niestety nie może nas reprezentować z racji tego, że pochodzi z innego kraju, więc nie mamy obywatelstwa polskiego. A z tych uczestników, których ja do tej pory widziałem, dwie osoby mogą mieć. Czy mogę wiedzieć, które to są osoby? Nie, niestety dlatego, że odcinki jeszcze nie zostały wyemitowane w całości z blindu. W związku z tym nie znamy pełnego składu uczestników i dlatego ja też nie mogę tej tajemnicy wyjawić z racji tego, że jestem jakby zobowiązany chronienia tajemnicy. Następne moje pytanie brzmi, czy w przyszłości chciałabyś wrócić do konkursu europejskiej piosenki jako kandydat? Znaczy, to było naprawdę niezwykłe przeżycie. Zobaczyć tą całą spiralę od środka, jak to funkcjonuje. Miałem przyjemność też rozmawiać z ludźmi, którzy byli tam tak naprawdę 16, 18 raz z rzędu i powiedzieli mi, że Eurowizja z ubiegłego roku, która została zorganizowana przez Szwedów, była najlepszą Eurowizją w historii tej piosenki i tego konkursu. Więc to jest tym bardziej ogromny zaszczyt, że mogłem w takim niesamowitym widowisku wziąć udział i ono rzeczywiście było niezwykle wydane i organizacja tego przedsięwzięcia była kosmicznie fantastyczna. I nie mówię nie, chciałbym, ale muszę czuć, że numer, który zostanie przygotowany i będzie próbował po raz kolejny spróbować zawojować jakby tą europejską publiczność piosenki, konkursu piosenki Eurowizji, będzie na tyle dobry, że wszyscy ponownie bardzo dobrze go odbiorą. No, jakby Color of the Life zostało naprawdę bardzo dobrze przyjęte i cóż mi pozostaje, mogę się tylko cieszyć, że udało nam się zdobyć tak wysokie miejsce w głosach widzów, bo to było chyba najważniejsze głosowanie tak naprawdę. No jest to na pewno bardzo duży wynik, bo jest to drugi najlepszy wynik w Polsce, więc zgadzam się z Tobą. Chciałbym się też Ciebie zapytać o plany na przyszłość związane z muzyką. Czy zamierzasz eksperymentować z muzyką?
Ja absolutnie. Tak jak eksperymentuję ze swoim wizerunkiem, tak na pewno też będę eksperymentował z muzyką. Teraz czas na nowy krążek, który pojawi się na pewno na wiosnę. Singiel zapewne pojawi się jeszcze jesienią podczas programu lub też zaraz po. I będzie to materiał, który będzie zawierał w sobie klasykę, trochę rocka, trochę popu i balladowego brzmienia. Mam nadzieję, że zostanie tak miło przyjęty jak poprzednik, czyli płyta Begowicu. I jeżeli mogę spytać tak na koniec, co uważasz o występie Kasi Moś, która reprezentowała nas w Ukrainie? Ja myślę, że Kasia poradziła sobie bardzo dobrze. Wiem, że trochę ciążyło jej nie jakby przez nas, przez Polskę, chociaż myślę, że też trochę tak było, ale też przez ludzi, którzy tam pracują wewnątrz tego programu, wewnątrz tego konkursu i cały czas była porównywana jakby do zeszłej Eurowizji i jakby ta poprzeczka była dość wysoko postawiona, ale myślę, że poradziła sobie bardzo dobrze, pomimo tego, że też z tego co wiem, to miała problemy zdrowotne tam. Ale nie ma się co dziwić, ja wiem, o czym ona mówi. Jakby stres, który tam dopada człowieka, jest tak ogromny, że przeradza się po prostu somatycznie w różne objawy. Michael hat mich gebeten, dass wir ungefähr 25 Minuten haben für diese Pressekonferenz. Die ist schon fast vorbei. Bitte die letzte Frage. Czystą kartkę i my mamy prawo wybrać sobie miejsce, w którym chcemy żyć, w którym chcemy funkcjonować. I ludzie po prostu to robią. Ja sam zastanawiam się, czy będę chciał żyć do końca swoich dni w Polsce, czy też znajdę zakątek świata, w którym po prostu będę czuł się jak w domu i nie będę czuł jakiejś presji. To jest sprawa. Ludzie, którzy są świadomi, którzy słuchają siebie wewnątrz, zawsze będą wybierać dobrze i ten wybór nie będzie oznaczał, że musimy mieszkać w tym miejscu i musimy robić konkretnie to, na przykład czego się uczyliśmy. Po prostu. To wszystko ma być spontaniczne. Ja nie wiem, czy za 10 lat będę śpiewał, czy będę sprzedawał koktajle na wyspach Bahama, bo tam będzie mi się podobało po prostu. Następne pytanie. Jesteś bardzo młodą osobą, ale zebrałeś po prostu niesamowicie duży bagaż doświadczeń. Jaką radę życiową chciałbyś nam przekazać? Nie jestem na takim etapie swojego życia, żeby móc radzić, dlatego że są ludzie starsi i bardziej doświadczeni. Ja zawsze wyznaję jedną zasadę, że w momencie, kiedy jesteśmy sobą, po prostu jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele i tego wszystkim życzę, żeby nigdy nie grał kogoś, kto nie jest. Dziękuję.